Siemka, ja jestem Adacho i wiecie dlaczego zachęcam was do tego notorycznie, przy każdej okazji, żeby dołączyć na grupę facebookową Zakola Adacha, jeśli czujecie się częścią tej społeczności. Czy za moimi plecami coś się dzieje? Nie, to Marcia w drugim pokoju odkleja taśmę. Ja zawsze powtarzam, że jest to grupa o wszystkim. Jeśli chcecie się pochwalić czymkolwiek, to możecie tam wrzucić post i będzie on mile widziany. Te słowa dzisiaj w szczególności kieruję do kolegi Damiana T., który wysłał mi pewnego maila. Dziękuję, Damian, za maila o tytule Masa po siłowni, w którym pokazałeś mi zdjęcie pizzy włożonej do airfryera. Mam nadzieję, że smakowała. Mam nadzieję, że trening też się udał. Myślę, że gdybyś wrzucił to na Zakola Adacha, pewnie parę osób by powiedziało: super, pozdrawiam, tak dalej, trzymaj. No ale w sumie ja ci układać życia nie będę. Na mojego maila też możecie wysyłać różne rzeczy. Także Damian, tobie dziękuję i Pawłowi też dziękuję. Dziękowałem ostatnio na live'ie, ale Pawłowi chcę podziękować też tutaj na łamach tego odcinka, ponieważ ostatnio w filmie zostałem zapytany o gry Souls-like, roguelike i tam wspomniałem o Hadesie 2, którego jeszcze nie mam. I tego samego dnia Paweł sprezentował mi Hadesa 2 na Steamie. Także Paweł, wielkie dzięki jeszcze raz. Myślę, że będę dzisiaj w Hadesa 2 grał. No, obiecuję też, nie wiem kiedy, ale chciałbym zrobić też streama z tej gry. Natomiast dzisiaj zajmujemy się podaniami na grubę facebookową. Dziękuję bardzo za folder od mojego brata. Rzecz jasna, mój brat te podania przegląda, więc ja ich nie znam. Skąd wiesz o kanale Adacha, jaka jest twoja ulubiona seria na nim? Szukałem kanału o Dragon Ballu. Nie mam ulubionej serii. Ostatnio dowiedziałem się, że mój 7-letni szwagier też cię ogląda. Sam się przyznał. Przyznał się tak jak do winy. 7 lat i już masz Zakola? Przyznaj się! Skąd to masz? Oglądasz tego łysona na YouTubie? Przepraszam, oglądam. Śniadaniówki już nie dostanie do szkoły. Przyznał się bez bicia. Jakie jest twoje największe osiągnięcie w życiu? Jak przechodziłem Silent Hill 2, to zapisywałem sobie podpowiedzi do zagadek na pustych opakowaniach po Kinder Duplo. Nic większego sobie nie przypomnę. Autentycznie, dzisiaj się zastanawiałem, jakie osoby mnie oglądają. Jak mało poważna musi być osoba, która poświęca swój czas wolny na oglądanie tego typu wysrywów na YouTubie. Czytając to tych Kinder Duplo, to chyba mam już odpowiedź. Sam sobie odpowiedziałem. Wcześniej dostałem odpowiedź, teraz dostaję potwierdzeniem. Ale wiecie co? Osoba, która tutaj napisała to, jest takim typem przyjaciela, którego każdy z nas w życiu potrzebuje. Kto z nas nie był w takiej sytuacji, w której ktoś nam proponuje mandarynkę, a my mówimy, że nie, ale tak naprawdę chcielibyśmy zjeść mandarynkę, tylko nie chce nam się jej obierać. Gdyby Shenlong mógł spełnić jedno twoje życzenie, czego byś sobie życzył? Dostać polskie obywatelstwo. Wiem, że Rodos, Rodo i tak dalej, Rodos i inne greckie wyspy, ale chciałbym zobaczyć, kim jest ten człowiek. Kim jest ta osoba, która to napisała. Być może to jest jakiś Japończyk, który jest na przykład Young Gigi. Nie, no żartuję. Pewnie to jest osoba, która wyemigrowała ze swojego kraju, ale mam nadzieję, że kochasz Polskę, mam nadzieję, że dobrze ci się tutaj podoba. Napisałeś uśmiechniętą buźkę, także ciekawa sprawa. Żeby Polska była bogatym i bezpiecznym krajem ludzi majętnych i pomagających sobie w nieszczęściu. O różnych poglądach jak teraz, ale potrafiących ze sobą rozmawiać ponad podziałami. Zobaczcie. Moja koszulka. Ja mam tutaj nawet taki napis. Tę koszulkę dostałem w prezencie, ale jest tutaj napis: w Polskę wierzę. Ja też. Ja też bym chciał. Mam 13 lat i jestem wicemistrzem Polski w taekwondo i 8 w Europie. No i na chuj się chwalisz? No. Mówię tylko tak, bo ja nic nie osiągnąłem w sporcie. A, bo to chodzi o tę kontuzję kolana. Chodzi o tę kontuzję pleców, w której nabawiłem się na lekcji WF-u w gimnazjum, kiedy graliśmy w siatkówkę i oberwałem piłką w twarz, przewróciłem się na plecy. To jest historia autentyczna, oparta na faktach autentycznych, jak to mówią. Te fakty były bardzo autentyczne. Nie no, gratuluję ci. Wicemistrzem Polski w taekwondo? Żałuję, że mistrz Polski nie dołączył. No. Żartuję. 13 lat, mam nadzieję, że masz w sobie wyrobiony jakiś dystans do siebie i poczucie humoru, bo prawdopodobnie jak gość usłyszy to, co teraz o nim mówię, to wpadnie w jakieś kompleksy. Nie. Gratuluję, to jest wielki sukces. 8 w Europie, jesteś przechujem. Miałem kolegę, który na Pucharze Świata w Győr na Węgrzech, na który prawie się kurwa zakwalifikowałem. Teraz tego nie znajdę, ale to gdzieś w internecie była taka tabela. Mówiłem wam kiedyś o tym. Mój kolega zdobył
5. albo 7. miejsce na Pucharze Świata Judo. Mówię tutaj o judo młodzików. W tym sezonie odbywały się różne zawody, różne turnieje judo w całej Polsce. I lokaty, które się zdobywało na tych turniejach, obfitowały w punkty, które potem liczyły się do ogólnej, takiej ogólnopolskiej klasyfikacji, takiej punktowej. I na końcu sezonu były ostatnie zawody pod Poznaniem w Suchym Lesie. I ja na tych zawodach zająłem 5. miejsce. W meczu, jakby w walce o 3. miejsce przegrałem i tam były 2 trzecie miejsca, więc no nie było 4., było 5., więc byłem tuż za podium. I gdybym tę walkę wygrał, gdybym zajął wtedy 3. miejsce, zdobył brązowy medal, to awansowałbym w tej klasyfikacji medalowej oczko wyżej i pojechałbym też na ten Puchar Świata w Gior. Tam chyba 4 pierwsze osoby jechały jako reprezentacja Polski z danej kategorii wagowej. No i ja byłem 1 miejsce z tyłu, chyba 5. byłem albo 4., a już 3., a 3. miejsce jechało, już nie pamiętam dokładnie, coś takiego. To mam na myśli, mówiąc, że nic nie osiągnąłem. No byłem słaby, byłem chuj, po prostu chuj w dupę. Zdrowia i dobrego wykształcenia. To drugie by się przydało. Zjedzenie kilogramowej lasagne na raz. Ja wam ostatnio wspominałem o tym, że tak kiedyś zestrałem się w gacie i od tego czasu 2 razy zastanowię się, jak kupuję lasagne z Biedronki. To nie był wymyślony żart, to jest prawda, to też jest oparte na faktach autentycznych. To jest... Być może nie powinienem wam tego mówić, zwłaszcza, że nikt nie pytał. Nikt nie pytał, ale jestem zdania, że im bardziej skrócimy dystans między sobą, im więcej wam będę mówił ze swojego życia, tym większa więź się między nami zawiąże i tym bardziej będziecie cieszyć się z oglądania moich filmów. Więc być może ta historia o tym, jak zesrałem się w gacie po lasagne z Biedronki, jest niejako wam potrzebna. Znaczy, co tu dużo mówić. To było chyba w 2018 roku. Siedziałem sobie na podłodze, no i dupa mnie oszukała. Myślałem, że to bąk. Poszło przez gacie, przez spodnie na podłogę. Szkoda gadać. Mieć więcej czasu na wybór szkoły albo dłuższa podstawówka, bo w tym wieku jestem jeszcze gówniakiem i nie wiem, co chcę robić w życiu. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, aby w tym wieku podejmować takie decyzje. Wiecie co? Ja jestem być może w mniejszości, ale nie podoba mi się to, że nie ma gimnazjów. Jak ja poszedłem do gimnazjum, to wielu rzeczy się nauczyłem. Nie chodzi o jakieś rzeczy pokroju, wiecie, rozmnażania pantofelków, ale chodzi o takie relacje międzyludzkie i o zaadaptowanie się do nowego środowiska. Kiedy szedłem do gimnazjum, to było to dla mnie dużym na początku szokiem, że zmieniałem otoczenie, że zmieniałem szkołę, że teraz ja byłem najmłodszą klasą, a 6 lat w podstawówce sprawiało, że człowiek się już przyzwyczajał, że ta 4., 5., 6. klasa to już w ogóle, to było takie, szło się do szkoły i się czuło, że jest się po prostu w swoim drugim domu. I moim zdaniem być może gimnazjum jako taka forma terapii szokowej było czymś, co było potrzebne, bo potem jak szedłem do liceum, to ja się cieszyłem, że idę do nowej szkoły, a nie się bałem. Tak było w przypadku gimnazjum. Też ze względu na to, że trochę starsze roczniki straszyły, że w gimnazjum będziesz mierzył, albo że będą ci, wiecie, nie mieliście mierzenia? Zapałkami na przykład kazali wam mierzyć parapety albo kible. Ja nigdy nie mierzyłem, kazali mi mierzyć, ale się postawiłem i chyba nie spodziewali się takiej reakcji. To też było coś, co moim zdaniem, może nie w takim sensie, no bo to było trochę, to już była faktycznie taka terapia szokowa, nawet bym nie powiedział, że terapia, ale taki szok, powiedzmy, nowego środowiska, ale też ze względu na to, że gimnazjum pozwoliło dać ten ekstra czas, żeby się zastanowić, co się chce w życiu robić. Chociaż ja wtedy chciałem iść na informatykę, nie poszedłem, także ten czas chuja dał tak naprawdę. Największe osiągnięcie to, że oglądam Dragon Balla od 10 lat. Nie no, wicemistrz Polski w kajakarstwie slalomowym. Dlaczego na moją grupę dołączają tylko wicemistrzowie? Aha, czyli jest jakaś inna grupa, fajniejsza grupa, na którą dołączają mistrzowie. Kajakarstwo slalomowe? Istnieje coś takiego? Chodzi o górskie? Chodzi o to, że jest spływ i musisz nakurwiać pod prąd rzeki, jak łososie? To jest imponujące w takim razie. Dziękuję za to, że tutaj jesteś. Wymieniłem ziomowi kartę graficzną w kompie. Ja potrzebuję nowy procesor kupić i dokupić sobie RAM i wydaje mi się, że też wymienić zasilacz, bo mi czasem komputer się sam wyłącza, także no nie polecam tego, ale czas na nowy procesor. Polecacie jakiś? Ogólnie to o kanale, jeśli dobrze pamiętam, dowiedziałem się około 3-4 lata temu, kiedy to jeszcze nie ogarniałem kolejności DB. Szukałem se czegoś o DB i wyskoczył mi film z Dragon Balla Super, albo to była jakaś fanmanga. A ulubiona seria to właśnie fanmanki. Czy ja mam jakąś fanmangę na oku? Czekam, aż się niektóre pokończą, albo będą nowe, więcej rozdziałów, więc jeśli macie jakąś fanmangę na oku, którą chcielibyście, żebyśmy sobie tutaj omówili na kanale, to też możecie napisać w komentarzu. Największe osiągnięcie? Zostaliśmy wraz ze znajomymi
Nie no, to jest jakiś żart, kurwa. O co tu chodzi? Wice. Przed chwilą mówiłem, że mam samych wicemistrzów na grupie, a tutaj jest wice mistrzami województwa opolskiego w szachach drużynowych. Po prostu 7 miejsce. Jedno życzenie od Shenlonga? Nie wiem. Szybkie przyzwajanie wiedzy brzmi git, bo bym mógł się nauczyć programować w C. O, jak się to czyta? C hashtag? C kratka? C płotek? C+? C++? Pythonie? To jest chyba Python, a nie Python, nie? Chociaż Python brzmi dumnie. W bardzo szybkim tempie i bym robił normalne gry, a nie ciągle siedzę nad jednym projektem w RPG Makerze. Przebłyska mi coś, że ktoś kiedyś robił grę dla mnie. Ale czyli ja chyba w nią nie zagrałem na YouTubie, a może zagrałem? Zdobycie komputera. Zapraszam do tego samego pokoju, w którym jest gość od obierania mandarynek i ten, który przeszedł Silent Hilla pisząc podpowiedzi na pudełkach od Duplo. 2 pompki na jednej ręce. Ja zrobiłem jedną pompkę na 2 rękach. Że kurwa, nie jesteś fajny. Żeby mój kolega przestał gadać głupoty. Wydaje mi się, że to 2 osoby pisały. Na to pytanie odpowiedział jeden, na to drugi. Wygranie konkursu. No dzięki, super. Konkursu wyciągania parówek z wody. Co to ma być? Dlaczego nie napisałeś, co to był za konkurs? Chociaż cieszę się, że wygrał, a nie, że zajął 2. miejsce, bo to już chyba jest zasada. My zawsze jesteśmy na 2. miejscu. A Tacho Balls, wiem o tym kanale od taty. Czekaj. Czy to jest ten sam... Czy to jest ta sama rodzina z pierwszego pytania? Ten 7-letni szwagier? Największe osiągnięcie w życiu? Zobaczenia lodów, a nie koperku w pudełku po lodach. Mały szczyl, a zna trochę życia. Więcej Adacho Balls od Shenlonga? To wystarczy Tomka poprosić, a nie Shenlonga. Zobaczenia lodów, a nie koperku? Dobre. Zostałem asystentem grzybiarza. Mama włożyła nogi do garnka, krzyknęła grzybowa, a ty po prostu mieszałeś w garnku. Sorry. Jestem dość młody, bo niedawno skończyłem 18 lat i zdałem prawo jazdy, więc jeszcze długa droga przede mną. Aha, już jedziesz, tak? Już jedziesz, że długa droga. Jedzie z Białegostoku do Rzeszowa. I jedyne co dokonałem, to odrestaurowałem stary samochód, Fiat 125P, ale wkrótce zrobię znacznie więcej. Fiata 126P. Wow, nie no, fajnie, gość młody, ale widzę, że tutaj ma smykałkę do aut. Ja na autach się nie znam, nie lubię, u mnie w rodzinie nigdy auta nie było, ja jestem niezmotoryzowany. Uwielbiam za to jeździć pociągami. Też ze względu na to, że miałem chorobę lokomocyjną dość mocną, więc zawsze autobus, wszystko cokolwiek na benzynę to było coś, co sprawiało, że żygałem jak kot, ale pozdrawiam, pielęgnuj swoje pasje. Prawie grałem w Śląsku Wrocław. Mam wrażenie, że ten gość ma ciekawsze historie do opowiedzenia o życiu niż ja, o swoich niespełnionych ambicjach sportowych, ale chyba, że chodzi tutaj o jakiegoś FIFA menedżera. Nie no, prawie grałem w Śląsku Wrocław, ale to jeśli się otarłeś o Śląsk Wrocław, to znaczy, że dobrym jesteś zawodnikiem, tylko kurwa jaki to jest sport? Piłka nożna? No Śląsk Wrocław też ma sekcję prawdopodobnie w innych sportach. Napisałem książkę o tematyce Dragon Ball. Wrzuć na Zakole, no jeśli to jest podanie na Zakola, no to pewnie mój brat cię wpuścił, a to oznacza, że jesteś na Zakolach. Widzę, że to podanie z lipca, końcówki, więc pewnie może jeszcze oglądasz te filmy. No dużo osób wchodzi na Zakola i potem nie ogląda filmów. Tak mi się wydaje. Ale YouTube też ma ostatnio problem z liczeniem wyświetleń. Jest taka, no nie nazwałbym tego dramą, ale YouTube, ostatnio też wam o tym mówiłem na live'ie. YouTube nie liczy wyświetleń z komputerów z adblockiem. Po prostu YouTube coraz bardziej walczy z adblockiem i często jest tak, że jak oglądacie film mój na przykład, albo jakikolwiek inny, na komputerze i macie adblocka, albo jak coś, co blokuje reklamy, to wyświetlenie nie jest liczone. No bo YouTube od jakiegoś czasu walczy z adblockiem, więc przestał liczyć w ten sposób wyświetlenia. Możecie sobie poczytać na ten temat. Jest kilka osób, które przeprowadziło badania na ten temat. To 12 chyba albo 10 sierpnia ta zmiana weszła w życie. Napisałem książkę. Chciałbym dowiedzieć się, co to za książka. Skąd wiesz o kanale Adacha? Od fryzjera. Powiedział, że tu znajdę lekarstwo na Zakola. 711 połączeń do fryzjera i w ani jednym nie powiedział ci prawdy. Ale nie przejmuj się, Zakola to jest coś pięknego. Samozwańcze bycie najlepszym polskim graczem w Dragon Ball FighterZ. O! To jest mentalny challenger. Samozwańcze. Podoba mi się to, samozwańcze. Ja też samozwańczo, żeby podbudować swoją samoocenę, lubię się nazywać różnymi rzeczami. Na przykład największy kanał o tematyce Dragon Ball na moim osiedlu. Chyba.
Chyba. Przepracowanie 15 lat w jednej firmie z bandą debili. Ale uśmieszek sugeruje, że chyba... Wow! Uśmieszek sugeruje, że chyba dobrze się bawiłeś. Jakieś 2 lata temu szukałem smoczych jaj w języku polskim i natrafiłem na odcinek Koku 13 maja 2023. O tak poszło, łysy mi się spodobał, no homo. A ulubiona seria? Ciul V, owocowy opening. Wysłałem Adachowi tą listę z rankingiem w grudniu i GeoGuessr. Jakie jest twoje największe osiągnięcie w życiu? Powiem ci, jem kuciaka w lodówce, mrozi się szaket proteinowy. Co? Shake. Jem kuciaka, w lodówce mrozi się szaket proteinowy. Wczoraj zrobiłem 700 pompek, a w tym roku zrobiłem 51 000 pompek. Mam fajną sylwetkę. Wczoraj przyszła książka Uczta Platon, chodzę na siłkę od 2 lat. Nie gram w gry i TikToka od roku, a mam 14 lat. Shenlong życzenie. By ludziom nie zależało na kasie, szczególnie dużych firmom, które żerują na ludziach, szczególnie na dzieciach, albo by chłopy miały 1000 nanogramów na decylitr teścia. Mój brat to dobrze skomentował. Ja wysiadam. To jest, wiecie co? Gdybym po tych wszystkich kilkudziesięciu odcinkach podań na Facebooka miał zrobić jakiś panteon, Hall of Fame, najlepszych odpowiedzi, to największe osiągnięcie w życiu to jest GOAT. Powiem ci. Jem kuciaka, w lodówce mrozi się szaket proteinowy. Wczoraj zrobiłem 700 pompek, a w tym roku zrobiłem 51 000 pompek. Wczoraj przyszła książka Uczta Platon. Chodzę na siłę. Kurwa, co? Mam... Na koniec jeszcze zrzucił bombę. Mam 14 lat. Najlepszy gość. To jest... Gdyby można było to wrzucić na miniaturkę i żeby wszyscy od razu zobaczyli, co będzie w tym odcinku. Kurwa, zrobiłbym to. Może zabrzmi to głupio o Nawinie. Albo naiwnie, tak? I naiwnie, ale chciałbym poznać Piccolo. Jak byłem dzieckiem, dopiero odkrywałem świat mangi, pełnił on dla mnie pewną formę. Pozwolę sobie użyć angielskiego stwierdzenia, gdyż osobiście uznaję, że idealnie określa to zjawisko. Father figure. Gohan dołączył na grupę. Gohan dołączył na grupę, nie wierzę. Odkrycie kanału Adacho, wejście na szczyt Mountain Dew. Chłop stanął na puszce Mountain Dew. Dziękuję. Zapraszam do tamtego samego pokoju z gościem od mandarynek. Przez przypadek zjadłem 3 paczki chipsów w 15 minut. Pójdźcie tam we dwóch. Drzwi są jeszcze otwarte. Tacy widzowie oglądają... Może nie. Tacy widzowie włączają się na grupę facebookową, dochodzą na grupę facebookową. I ja kurwa was za to kocham. To były jedne z najlepszych podań od dłuższego czasu. Jestem zadowolony z tego odcinka. Ten przegląd usatysfakcjonował mnie. Cieszę się, że takie osobistości tam włączają się. Nawet mieliśmy jednego mistrza, wygrał konkurs, chuj wie jaki. Może mu mama zrobiła konkurs na zjedzenie wszystkich parówek na śniadanie. Ale małe zwycięstwo, małe rzeczy, prawda? Jak to było w polskiej kadrze. Dzięki wam za oglądanie, dzięki wam za dołączanie na grupę. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Suba, żeby niczego nie przegapić, i dla fanów podań mam dobrą wiadomość. Mój brat wysłał mi tych podań znacznie więcej, także pierwszy folder dzisiaj, drugi za jakiś czas. Dziana!